Siema, witam w takim filmie z gry Animal Crossing New Horizons, w którym chciałbym zaprezentować swoją wysepkę w tej grze, ponieważ jak za chwilę zobaczycie, stuknęło mi w tej grze już 205 godzin. Jeszcze ostatnio było 200. Switch nalicza co 5 godzin. Niestety nie liczy tak dokładnie, więc ostatnio grałem to było jeszcze 200, więc pewnie było 204 z hakiem. Teraz już jest 205 godzin w Animal Crossing, więc wydaje mi się, że warto zaprezentować w końcu moją małą wysepkę. Mam, jak widać, flaga Polski, ponieważ moja wyspa nazywa się, to jest paszport, nazywa się Poland. Owocem mojej wyspy są jabłka. No i jestem ja głównym mieszkańcem. Wyspa została założona 8 września 2023 roku. No dobra, czyli rok ma ta wyspa, przez rok zrobiłem 205 godzin gameplayu. Więc zaczynamy. Dla kogoś, kto nie wie, Animal Crossing jest to taka gra, w której realnie płynie czas. Są tak samo pory roku jak u nas i tak samo płynie czas, czyli sklepy są na przykład czynne od 8 do 22 chyba. I jak pójdziemy po 22, no to już sklep będzie zamknięty i tak dalej. Ale jeszcze chciałem tu coś zobaczyć, bo wydaje mi się, że tu leci jakiś motyl, którego jeszcze nie mam w swoich zbiorach. Tak, zgadza się. Powiedział jest. Jeżeli przy złapaniu nowego stworzenia mówi jest, to znaczy, że jeszcze go nigdy nie złapał wcześniej. Więc tak, zaczynamy. To jest moja wysepka, nazywa się Poland, jak już mówiłem. Wchodzi się tutaj przez taką oto bramę, a jeszcze spójrzmy w skrócie na mapkę mojej wyspy. Więc tutaj jest cała wyspa. Tutaj, jak widać, na tym południowa część, jest to część mieszkalna i handlowa. Jest tutaj ratusz, sklepik z ciuchami, muzeum, obóz dla turystów jest już za rzeką. No i lotnisko jest zawsze w tym samym miejscu, więc na to nie mamy wpływu. No i mamy 10 mieszkańców, czyli maksymalną ilość takiego jakiegoś strusia, chomiczka, jakiegoś dzięciołka, aż 3 mrówkojady, biały, szary i różowy, owieczkę, takiego koguta, rycerza, krówkę i konia. I to są nasi mieszkańcy. No i ten różowy domek na lewo od ratusza to jest mój dom. Więc możemy zaczynać. Może pójdę od lewej, skoro już tak zaczęliśmy. Więc tak, tutaj na lewo jest plaża. Jest tutaj taka plaża nieduża, z leżaczkami, z palmami kokosowymi. No nawet nie taka mała ta plaża. No i tutaj są drzewka, na których rosną pieniążki, czyli się tutaj zasadza te takie złote miejsca. Jeżeli ktoś grał, to wie, jak ktoś nie grał, no to jak spotkamy takie coś, to Wam wytłumaczę. Więc tu rosną pieniądze. Każde takie drzewko wyrośnie przez 3 dni, więc dlatego są 4. To jest posadzone wczoraj, to jest posadzone 2 dni temu, a te 2 są już dojrzałe, no bo jakiś dzień musiałem widocznie przeoczyć. Tutaj mieszka krowa, już nie będziemy wchodzić. Tu mieszka ten chomiczek, tu mieszka szary mrówkojadzik. Tutaj jest taki jakby stacja paliw, czyli samochodzik stoi przy dystrybutorach, rowerki zaparkowane, jakiś kanisterek, budka telefoniczna, tutaj zegar, który wskazuje nam godzinę, prawidłową godzinę. Tutaj mamy, a nie, bo miałem iść w lewo. No dobra, to. Tutaj jest ratusz. Dzisiaj jest sobota, więc KK Slider gra dzisiaj koncert, tak w każdą sobotę. W ogóle ta gra się nie kończy generalnie, ale dla tych, którzy chcieliby, żeby się kończyła, to właśnie głównym celem jest sprowadzenie tego pieska muzyka na naszą wyspę, żeby zagrał nam koncert. I to jest taki właśnie cel, po którym pojawiają się napisy końcowe i później mamy taki postgame jakby. Więc gra się kończy tak naprawdę, a później jest taki postgame i gramy sobie już ile chcemy. Tu jest nasz domek, to zostawię może na później, więc tutaj teraz wychodzimy mostkiem za rzekę.
I tutaj idąc na dół mamy tu ring bokserski, worek treningowy można sobie ponaparzać. Jakąś taką figurkę zapaśnika, no i ring. Kolejne drzewko, które daje pieniądze. Mam dużo tych drzewek, kiedyś miałem tylko tamte 4 i dzień obrywałem z nich pieniądze. No a teraz jak już nie potrzebuję pieniędzy, bo już w zasadzie wszystko mam, to tych drzewek mam dużo. Jakaś duża ryba pływa. Zobaczmy co to za ryba, czy uda mi się ją złowić. No dawaj. Jeżeli to będzie sea bass, to ja dziękuję. Flądra. Nic ciekawego, strata czasu to była, przepraszam bardzo. Wywalam ją od razu, bo mi jest niepotrzebna. Tu mamy taki jachcik na plaży. I tutaj taką kolejną małą alejkę z drzewkami, na których rosną woreczki z pieniędzmi. Tutaj kamyki też, nie wiem czy każdy o tym wie, ale co dzień jeden z kamyków, bo jak uderzamy w kamyki, to z nich wypadają właśnie różne surowce. Kamień, może wypaść żelazo, może wypaść glina, ale też codziennie jest jeden kamień, z którego wypadają pieniądze. Ale że to nie był ani ten, ani ten. Tutaj takie poletko, po lewej marchewka, po prawej dynia. Tutaj po prawej trzcina cukrowa, po lewej pszenica. No i tu wiatraczek, tak troszkę jak farma jakaś amerykańska, no i taki spichlerz na zboże. I tu idąc dalej do góry mamy jakiś taki dzwonek, jakieś takie miejsce, gdzie można brać śluby. Taki duży stół w kształcie czapki, no i latarnia morska, która w nocy daje nam fajne światło. I tutaj wchodzimy sobie na górę. Tutaj mamy dwie anteny takie telewizyjne, duże. 2 telebimy, no i tutaj jest boisko piłkarskie. O, tutaj pewnie będzie skorupa. Tak, co dzień ileś skorup się znajduje, które później można identyfikować w Muzeum u Sowy. A tam Godzilla, jak widać, zbliża się do mojej wyspy. Więc to jest boisko piłkarskie. Tych krzesełek mamy tutaj 16. Tak, 4 o 16. No to była spora inwestycja. Nie, nawet więcej. Co ja mówię? O tak, tu na dole mamy 16, a na górze mamy chyba 17. I to była duża inwestycja, bo każde takie krzesełko kosztuje 2000 mil, bo tu są dwie waluty, mile i dzwonki. Dzwonki się łatwo zdobywa, mile trochę trudniej. Tu taki jakiś dmuchaniec, fioletowy słoń, tutaj taki sklepik z badziewiem, jakiś taki niby. I tak jakbyśmy poszli w lewo, to wrócimy się do tego poletka, na którym już byliśmy. I tutaj jak widać dość spore lasy obrośnięte przez drzewka z pieniędzmi. Każdy taki worek z pieniędzmi to jest 10 tysięcy dzwonków, więc z każdego jednego drzewka można strząknąć 30 tysięcy. No i te pieniądze są jednorazowe, jak strząkniemy to już nie odrosną nam, dlatego ja ich nie strzącham, zwłaszcza, że nie potrzebuję tych pieniędzy tak naprawdę. Dobra, to chyba ten co złapałem, motyl, chyba ta. Teraz idziemy na górę. No tutaj jest oświetlenie stadionu, jak widać. Tutaj jest ta taka plaża, ona na każdej wyspie występuje na górze. U każdego. Tutaj taki bonsai jakby. Tu do bilarda. Fortepianik, można sobie na nim też pograć. Jakby ktoś chciał. No i tu mamy dużo tych takich, zapomniałem jak te stworki się nazywają, ale je się wykopuje z ziemi. I każdy jest inny, unikalny. Chyba się nie powtarza żaden. Więc mam ich tu sporo, bo przez grę ich sporo znalazłem. No i tu mam taką w ogóle zrobioną ścieżkę a la Super Mario Bros. Jak widać podłoże jak w Mario, no i wszystkie te jak widać z Mario znane elementy dekoracyjne, czyli jest rura, skorupka, skrzyneczka, pieniążki, kolejna rura, złoty kwiatek. Tutaj jest ten
zgniatacz. Pieniążki można zbierać, one się za chwilę zespałnią, no i kolejny zgniatacz. No i wcześniej jak nie było jeszcze tych stworków tu naustawianych, to można było sobie wchodzić normalnie na tą trasę. No i tutaj hop, hop, hop i na górze mamy chorągiewkę. No i tu jak widać całe tutaj zastawione wszystko tymi małymi stworkami. Tutaj maszyna do waty cukrowej. Bo to jest takie trochę jarmarczne miejsce, takie jakby wesołe miasteczko. Tutaj o koniki, właśnie taka karuzela. Ciuchcia, konik, takie wszystko jak na dożynkach. No i tutaj jest strefa koncertowa, tu jest maszyna do popcornu, tutaj miejsca siedzące dla gości. No i tutaj zespół może sobie przyjść i grać na perkusji, na klawiszach, na marimbie. DJ nawet może coś skreczować, gitarzysta. Gdzie klasyczna gitara, basa nie ma, tylko basa nie ma. No i tutaj balony można kupić, diabelski młyn, pinball. I tu wychodzimy i tutaj jest dalsza część, czyli strzelanie do kaczek. Jakieś takie filiżanki. No i tu wychodzimy przez taką bramę i wychodzimy na siłownię pod chmurką, w której są drążki do podciągania, jest automat z napojami, kolejny worek treningowy, jest bieżnia, jest rowerek stacjonarny, jest ścianka do wspinaczki, no i ławeczka, jakby się ktoś zmęczył. No i idąc teraz na dół wychodzimy tu, gdzie już przed chwilą byliśmy. O, leci prezencik, można go zestrzelić, tylko że on mi tu wpadnie w kwiatki i tak go stracę. Chyba że się odbije i poleci tam na chodnik, to wtedy bym go nie stracił. Muszę trafić jeszcze z procy w balon. Ale nie, wpadł do wody. No trudno. Dobra, idąc teraz tu w prawo. Tutaj jest w ogóle miejsce, w którym się gra strasznie laguje. Nie wiem dlaczego. Co tu jest takiego w tym miejscu, że zawsze jak tu przebiegam, to jest taka zauważalna ścinka straszna w animacji. Normalnie spada do kilkunastu klatek. No i tu jest taki plac budowy, gdzie jak widać jest jakaś droga w budowie asfaltowa. I sobie buldożer, koparka, walec. Zobaczmy tego kamienia, może ten nam da pieniążki. Nie, ten nam dał glinę. Taczki, tam jakiś króliczek sobie w krzaczkach siedzi, rowerki kolejne. No i tu nawet jest sygnalizacja świetlna, która się świeci już. Coś tam podłączyli. Tutaj takie małe jeziorko. Ono było tu od początku, odkąd tą wyspę dostałem, jeszcze bezludną i na której nic nie było, to jeziorko było i jakoś takie zostawiłem z sentymentu. Tutaj mamy metal. Tutaj jest pomnik, który jest podróbką. W muzeum go nie chcieli przyjąć, więc sobie go postawiłem. A jeszcze na chwilę wróćmy się na górę. Teraz tutaj. Jak pójdziemy tu, to tutaj jeszcze jest taki duży sad, w którym mam brzoskwinie i gruszki. Mam tylko te dwa rodzaje owoców. Znaczy mam jeszcze jabłka, które są moim standardowym owocem z mojej wyspy, aczkolwiek ich nie sadziłem, bo się nie opłaca, bo za jedno jabłko płacą w sklepie 100 dzwonków, a za gruszkę albo brzoskwinię, albo każdy inny owoc, który nie jest owocem waszym takim, można powiedzieć, rodzimym, płacą 500, więc nie opłaca się sadzić swoich takich wyspiarskich owoców, tylko te obce, ale ja niestety zdobyłem tylko gruszki i brzoskwinie przez całą grę. Nigdy nie udało mi się, nawet jak pływałem na inne wyspy randomowe, to nie udało mi się tam nigdy znaleźć innych owoców i dlatego mam tylko te 3 gatunki owoców. Tu są jabłka na przykład. No i jedno jabłko jest warte 100, a jedna gruszka 500, więc nie opłaca się ogólnie rozsadzać dużo jabłek. A ten sad też jest chyba trochę do likwidacji, bo on zajmuje mi na mapie tutaj w prawym górnym rogu sporo miejsca. Jak wpadnę na pomysł, co mógłbym tam zrobić, to go zlikwiduję i coś tam innego zrobię. Kiedyś ten sad dawał mi dużo pieniędzy, teraz już mi są niepotrzebne, więc... No i tutaj jest takie jeszcze miejsce, jak widać, taki
do rekreacji, gdzie można sobie odpocząć. No i tutaj też taki jakby park. Fontanna, kwiatuszki, no to jest konik, nasz jeden z pierwszych mieszkańców. A tu żarłacz biały pływa sobie w basenie. Chyba trochę mu tam ciasno, ale nawet fajnie wygląda. To jakieś takie drzewko ozdobne, które zdobyłem w Delce akurat w tym... no zapomniałem, jak to Delce się nazywa. A i tutaj mamy właśnie pieniążki. Można 8... Mamy 10 sekund na uderzanie w kamień, potem staje się nieaktywny. O, już zmarnowałem szansę, bo nie trafiłem. Mogłem 8 pieniędzy mogłem wydobyć z niego i każde kolejne uderzenie daje nam coraz większą kwotę. Niestety mi się udało 7, bo potem nie trafiłem w kamień za 8 razem. Tu są podróbki obrazów, które też, bo tu się obrazy kupuje u takiego lisa Chytrusa. On zawsze nam oferuje 2 dzieła sztuki, tylko nigdy nie wiemy, czy to są oryginały, czy podróbki. W internecie można znaleźć takie poradniki właśnie, jak odróżnić oryginał od podróbki. No, ale nie zawsze chciało mi się szukać i sprawdzać, więc czasem kupiłem po prostu na pałę. No i kilka razy się naciąłem i podróbek nie przyjmują w sklepie ani w muzeum, więc można je albo wyrzucić do śmieci, albo... To ja na razie tak ustawiłem. Tutaj mamy deski do surfowania. Tutaj jakiś baobab sobie rośnie niczym na Madagaskarze. I kolejną skorupkę zdobyliśmy. No i tu już w zasadzie północny kraniec wyspy. Tutaj jest wulkan, który można wywołać małą erupcję. A tutaj jakiś taki duży grzyb sobie stoi. Jako dekoracja, dobra. Teraz idziemy na dół. Więc tutaj jest taki jakby troszkę parkowo jest. Kolejna taka altanka do relaksowania się. Jak widać ładnie zielono. No i tutaj jest camping. To i jak widać hamaczek, ognisko. No i tutaj w tym miejscu raz w tygodniu pojawia się namiot z jakimś randomowym gościem. Jeżeli byśmy nie mieli 10 mieszkańców, tylko mniej, to moglibyśmy zaproponować wtedy temu przyjezdnemu gościowi, żeby u nas się osiedlił. Ale jak mamy max, to niestety nie da się nikogo wyrzucić, chyba że sam ktoś zgłosi chęć odejścia, to wtedy możemy się zgodzić lub nie. Jeżeli się nie zgodzimy, to zostaje z nami i musimy czekać, aż znów będzie chciał odejść. I to wcale nie jest oczywiste, że będzie chciał, bo mam takiego akurat jednego koguta, którego chciałbym się pozbyć, a on nie chce się wynieść. I tutaj to mrygające miejsce to jest właśnie miejsce, w którym można zdobyć złotą sadzonkę. Wykopujemy dziurę, wykopaliśmy 1000 dzwonków. I teraz możemy zakopać tutaj dowolną kwotę. Ale najlepiej jest zakopać 10 000 dzwonków, bo jak zakopiemy 10 000 dzwonków, to za 3 dni właśnie drzewko nam obrodzi, urośnie drzewko, na które będą 3 worki po 10 000, czyli sadzimy 10 000, a później wykopiemy sobie, później zabierzemy 30, czyli 20 000 zarobku na czysto. Więc tylko przesadzę sobie w inne miejsce tą sadzonkę. A tu jest biały mrówkojadzik, który sobie łowi rybki. On jest taki w japońskim stylu, jak widać kimonko nosi. Tu jest boisko do siatkówki, na którym sobie grają. No nie grają, wiadomo, to są tylko dekoracje takie. No ale jest boisko do siatkówki, no i tutaj jest molo, na którym można u tego pana za 1000 mil można wykupić wyprawę na inną randomową wyspę, na której można czasem właśnie zdobyć coś, co u nas nie występuje na naszej wyspie. Ale rzadko się to zdarza, na ogół trafiamy tam na bardzo podobne rzeczy, jakie są i u nas. Dobra, i teraz przechodzimy z powrotem na tą część mieszkalną naszej wysepki. O, i tu znów był jakiś taki lak, jak przez ten most przebiegałem, zauważalny. Na pewno będzie to widać na filmie. Tutaj jest taki gang misiów, sobie siedzi nad brzegiem. Nawet fajnie się tak prezentują razem.
Piec do pizzy, stoliczek, jakieś tam krzesełka, grillek się pali. Tak plażowo, wiadomo. Tutaj taki mały parking. Samochodzik z flagą Polski. Tutaj taki samochodzik, jakieś kwiatuszki. Tu miejsce dla niepełnosprawnych. Hulajnogą się ktoś wpakował. No i dostawczak jakiś sobie tutaj zaparkował. No i tutaj domki mieszkalne. Tu właśnie mieszka ten różowy taki mrówkojadzik, który sobie tam wędkował po tamtej stronie. Pranko się suszy. Tutaj mieszka owieczka, taka niebieska. Nie wiem, czy ją gdzieś spotkaliśmy. Tutaj mieszka taki dzięciołek brązowy. No i tutaj mieszka taki strusio, taki struś, taki no kolorowy, barwny ptak, ptaszysko. No i tu z powrotem jesteśmy pod ratuszem. Tutaj jest sklepik. Nook's Cranny, słynna lokacja z gry. Tutaj jest ten chomiczek, nasz mieszkaniec. To jest mój pierwszy mieszkaniec. On był u mnie na wyspie od początku, jak tylko się sprowadziłem. Także mam do niego sentyment. Tutaj jest sklep z ciuchami. Tutaj mieszka ten taki różowy mrówkojadzik. Chyba też go gdzieś minęliśmy wcześniej. To jest tak trochę japońsko. Ten domek tak po japońsku wygląda. Jeszcze ten automat z napojami. I tutaj ten słup taki jak w japońskim stylu, jak w anime jakimś. No i tutaj mamy muzeum. Tu jest nasze muzeum. A zaraz tam wrócimy. Tutaj mieszka właśnie ten taki kogut. Zaraz wam pokażę, dlaczego chciałbym się go pozbyć. Nie dość, że głupio się ubiera, to jeszcze ma w domu, kurde, jak w grobowcu. Dosłownie jak w grobowcu. O, jak widać, 4 trumny i wystrój jak w jakimś grobowcu. Jeszcze se drzemkę ucina na stojąco. Jak widać, ubrany jak rycerz. No chciałem się go pozbyć, a on jest u mnie już od z pół roku co najmniej i nigdy nie zgłosił chęci odejścia. Jest tak wredny, że niektórzy to już po kilka razy im odmawiałem, żeby nie odchodzili, a ten skubany. To jest basenik, takie małe miejsce za sklepikiem, gdzie można jeszcze sobie odpocząć. I tutaj malutki placyk zabaw dla dzieci. No i tutaj już dochodzimy z powrotem do ratusza, więc teraz wróćmy się do muzeum. Pokażę, co ja tam już uzbierałem w tym muzeum. Tylko tu będę chyba robił cięcia, bo każde wejście, tak jak tu widać, trwa ile ono trwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no jakieś 7 sekund. U tego Blattersa, czyli u tej sowy, można właśnie identyfikować te znalezione skorupki, które później, jeżeli damy mu jakąś, której on jeszcze nie miał, to możemy ją oddać do muzeum. Każdą generalnie nową rzecz możemy oddawać do muzeum. No ale ja już wszystkie mam skorupy oddane. Całe muzeum właśnie takie z wykopaliskami to już mam w 100% wykonane, ale teraz oddamy sobie tego nowego motylka, którego na samym początku udało mi się złapać. Więc on się ogólnie boi owadów. Poci się cały ze strachu, jak go zobaczy. No i niestety bardzo dużo trzeba tu przeklikiwać za każdym razem. Sobie wyobraźcie, oddajecie setki przedmiotów i ciągle musicie przeklikiwać gadkę z tego kolesia, no ale niestety, więc tak. Zacznijmy zatem od tego muzeum z wykopalisk. O, jest ten różowy mrówkojadzik. Czyli mam 3 takie mrówkojady na wyspie. W początku chciałem się pozbyć co najmniej 2, bo mówię, że chciałem mieć większą różnorodność, ale z czasem zaczęło mnie to się nawet podobać. A i tu odblokowaliśmy milę właśnie za zidentyfikowanie 3 właśnie 3 skamielin. Dostaliśmy dzwonki. Jakbyśmy poszli teraz wypić sobie kawkę, dostalibyśmy 300 dzwonków i tego typu rzeczy. I też tutaj mamy pokazane nowe, to może od razu pokażę właśnie, o, tutaj ten rządek motylków mam już zapełniony. Tu brakuje mi jednego jakiegoś chyba konika polnego, tu jakiejś jednej muchy, tu jakiegoś stworka wodnego chyba, bo to są te wodne pływające. Tu jakiegoś żuczka brakuje. No i tu najwięcej brakuje tych żuków takich nadrzewnych. I tu jednej tarantuli podejrzewam. I chyba brakuje nam jeszcze pchły i mrówki, bo z tego co wiem też występują.
Jeśli chodzi o stwory morskie, te podwodne, tutaj brakuje no, gdzieś z połowy albo lepiej, bo mi się za bardzo nie chce nurkować, więc rzadko to robiłem, dlatego mam ich mało. Jeśli chodzi o rybki, tu brakuje jakichś 2. Tutaj jednej, no tutaj znów 2. I tutaj jeszcze kilku, także ogólnie większość ryb mam, może brakuje z 10-12. Kiedyś się może dozbiera, tylko tak, no ryby występują o różnych porach roku właśnie, więc przykładowo weźmy, nie wiem, yellow perch, właśnie występuje w styczniu, lutym, marcu i październiku, listopadzie i grudniu, czyli przez pół roku, od października do marca jest dostępna. Więc jak teraz jest wrzesień, więc teraz nie da się złowić tej ryby, trzeba czekać. No ale już ją mamy, tak? Ale są takie ryby, które występują jeszcze rzadziej. Jest jakaś chyba, co występuje w ogóle przez tylko 1 miesiąc? No ta przez 4. No nie chcę mi się teraz szukać, ale pamiętam, że było coś, co występuje bardzo, bardzo rzadko. Także i trzeba czekać na to cały rok. Chyba że zrobicie no, trik ze przesunięciem czasu w konsoli. Po prostu zmienicie czas ręcznie. No ale to psuje całą zabawę, mi się wydaje. Chyba w tej grze właśnie chodzi o to, żeby zdobywać wszystko wtedy, kiedy jest na to czas. No i tutaj mamy właśnie skamieniałości różnego typu dinozaury. Oczywiście przede wszystkim jakieś takie duże. No to takie duże to były wieloczęściowe. To nie było, że jedno skamielina to jest cały dinozaur, tylko na przykład w jednej był ogon, w jednej były nogi, w jednej tułów, no, głowa i tak dalej. Czyli wcześniej na przykład mogła tu sama głowa być zamocowana na drutach albo same nogi. Tak się kompletowało je po kawałeczku. Ale już wszystkie są zebrane i mamy akurat wszystkie skamieniałości skompletowane. I tutaj jest ostatnie pomieszczenie, mamut. Najdłużej nie mogłem zdobyć głowy mamuta. Pamiętam, że już miałem wszystko i ta głowa się nie trafiała, ale w końcu też się trafiła. Więc to jest takie muzeum. Dobra, tak pro forma udajmy się teraz do strefy z dziełami sztuki. Ale tu mam bardzo mało rzeczy, bo tak jak mówię, kupowanie ich od tego lisa to było upierdliwe, więc tutaj jest bardzo pusto. Mam kilka raptem obrazów i to jest najmniej zapełniona część wystawy z wszystkich działów i powiem szczerze, najmniej mnie interesująca, bo ogólnie jestem no, dość prostym człowiekiem, mnie dzieła sztuki nie interesują. Dobra. Może wypijmy jeszcze tą kawę, skoro już tu jesteśmy, to dostanę sobie za darmo 300 mil. Zapłacę za kawę co prawda 200 dzwonków, ale o, a co to za jakiś koleżka? To nie jest mieszkaniec mojej wyspy, ten co pije kawkę. Jakiś majster, skąd on się tu wziął w ogóle? Więc ta gra jest taka powolna, tu wszystko trwa. Czy rozmowy, czy właśnie jakieś akcje, czy coś. Jak zlecamy tu komuś jakieś zadanie do wykonania, na przykład rozbudowę domu, czy coś, no to jest zrobione na jutro, albo nawet za 2 dni. Więc wszystko wymaga czasu, ale dzięki temu to gramy po prostu, zrobimy wszystko, co mamy danego dnia do zrobienia i grę możemy wyłączyć. I wrócić jutro i pojawią się nowe rzeczy. Jest to całkiem przemyślane. Dobra, kawka wypita. No, jakaś animacja się załączyła, że ktoś przyszedł kawę kupić. Czasami są takie rzeczy właśnie. Wszystko się dzieje wolno w tej grze. Jakiś small talk. Ten zamówił kawkę na wynos w papierowym kubku. Z czapeczką. No i to jest takie miejsce. I to też trzeba było właśnie na jakiejś innej wyspie spotkać tego ptaszora i zaprosić go do nas. I dopiero wtedy on przyjechał i otworzył tą kawiarnię, bo wcześniej go tutaj nie było. Nie było go tu na początku. Dobra, i teraz można sprawdzić, że dostaliśmy te 300 mil. To już mamy prawie 21 000.
można się rządzić. Dobra, i teraz udam się do strefy z owadami. Tego loadingu może nie będę wyłączał, żeby pokazać, że każde przejście między jakimś jednym ekranem a drugim to jest taki kilkusekundowy loading, co jest dość upierdliwe. A w muzeum, gdzie są dość duże pomieszczenia, jeszcze jestem w stanie to wybaczyć, ale nawet jak pójdziemy do naszego domu i będziemy chodzić od pokoju do pokoju i tam będzie dokładnie tak samo, więc totalnie upierdliwa rzecz. To jest taka strefa z owadami, jak widać jest ich tutaj sporo. Zresztą tak jak pokazywałem, że mam już większość owadów zebrane. To jest motylarnia. Jest dzień, więc motylki są aktywne. Wieczorem jakby się przyszło, to wszystkie by siedziały na kwiatkach i by nie fruwały. Pamiętam, jak tu przyszedłem do muzeum na początku gry, kiedy jeszcze nic nie miałem, to wówczas totalnie nic tu nie było. Było puściutko. Musiałem wszystko zbierać i wszystko zapełniać w tym muzeum. To jakiś żuk toczy kulkę nawozu. No i tam jeszcze jakieś są. Tu chyba powinny być jakieś owady, które kopią w ziemi, może właśnie mrówki, ale niestety nie udało mi się jeszcze mrówki zdobyć. Więc to była strefa owadów i teraz na sam koniec udamy się do najciekawszej strefy, czyli do strefy ryb i stworzeń morskich. Więc tak, tutaj w tym pierwszym pomieszczeniu są rybki słodkowodne. No, w takim akwarium są jakieś malutkie, tutaj są jakieś trochę większe. Tu są takie typowe rzeczy, na które się można złowić, czyli jakiś szczupak, karp. Takie typowe, nawet w Polsce znane ryby. Tu są takie już trochę bardziej egzotyczne. Tu jeszcze mi czegoś ewidentnie brakuje, bo jest tak widać dość pusto w tym akwarium. Więc teraz udajmy się na górę. Dobra, tutaj mamy taki tunel szklany. Też, jak widać, rekin młot sobie pływał. Tu sporo rybek jest, ładnie jest to wszystko wypełnione. Tutaj z kolei po tej lewej stronie mam wrażenie, że jeszcze paru ryb brakuje, bo jest dość pusto. Natomiast po tej prawej gdzieś tu powinien być Nemo. O, jest. Widzicie, Nemo i Dory nawet są znane rybki z animacji. Także sympatycznie. Dobra, i teraz idziemy do ostatniego, chyba najciekawszego pomieszczenia z rybami. Czyli takiej wielkiej szklanej tuby, gdzie są największe ryby. O, takie jak widać. Jest tu jakiś rekin wielorybi, żarłacz biały. I tutaj na dole jeszcze są takie ryby, które lubią raczej mrok. Jakieś takie chyba z głębin, jak widać, czy jakieś takie nawet pradawne, kurcze ryby. Tam jakieś stoi batyskaw, ale to u każdego jest akurat. To jest tylko ozdoba. No i tutaj najciekawsze rybki, które możemy podziwiać. I sobie robić selfika na ich tle. Ale też chyba czegoś jeszcze brakuje. No nie wiem, ale jest ich sporo, także fajnie to wygląda. Pójdźmy teraz do domu, zobaczmy dom naszego bohatera. To udajmy się do domku i zobaczymy na zakończenie, jak się mój domek prezentuje. Tutaj mamy w ogóle tak, no, podwórko duże, samochód jakiś, huśtawka, klimatyzator, pies Buda, kosiarka, fotowoltaika, no i chata na maksa rozbudowana. Wszystkie kredyty pospłacane, a były to milionowe kwoty, więc zeszło się sporo czasu. I może zacznijmy od piwnicy. Piwnica to jest takie moje akwarium prywatne. Jakaś spółka z narzędziami. Tam rybki. Taki helikopterek zabawkowy. Tutaj kolejne rybki. Jak widać, to są wszystko duble. Każda z tych ryb była oddawana do muzeum, więc po prostu jak duble się trafiały, to sobie je brałem. Nie wszystkie oczywiście, ale czasami jak mi się przypomniało, to brałem. To teraz na poddasze.
To jest poddasze. Co my tu mamy? Półkę jakąś z ciuchami. Kolejkę, taką makietę. Pudełko zabawek. Jak projektor. Rzutnik można powiedzieć, tak, wyświetlający filmy. Wieża, łóżko. No i taki stolik z łóżkiem. No i to jest główny salon. Tutaj mamy też switcha lighta. Mamy no jakieś tam mebelki, kominek. Telewizor taki retro na kasety VHS. Tutaj po prawej mamy kuchnię. Kuchnia. Lodówka, frytkownica, toster. Jakieś blendery, ekspres do kawy. Takie typowe rzeczy. Stolik jakaś. No jadalnia typowa, nie? Nic szałowego. Na górze jest łazienka. I teraz zobaczcie, nie będę jednego loadingu wyłączał. Każde wejście i wyjście to jest taki kilkusekundowy loading. To jest trochę upierdliwe. Tutaj się pani kąpie pod prysznicem. Tutaj mamy pralkę, żelazko, prysznic, bidecik, kibelek, pisuarek, suszarkę, drugi kibelek. No, taka łazieneczka. Nie jestem jakimś mistrzem dekoracji. To, co się gdzieś tam udało zrobić, to wstawiałem. Ja nie mam jakiegoś takiego zmysłu dekoratorskiego. Nie umiem tworzyć takich ładnych pomieszczeń. No i na koniec udajmy się do sypialni, która jest ostatnim pomieszczeniem. Więc to jest nasza sypialnia. Tutaj mamy switcha w wersji właśnie Animal Crossing. Telewizor na ścianie. Ringcon, który nawet działa. Łóżeczko. Werbel jakiś jeden. Biurko, książki. Taka typowa sypialnia. Więc możemy opuścić nasz dom. Jeszcze tutaj na lewo od domu jest takie moje pierwsze poletko, na którym uprawiam pomidory i ziemniaki. To też było takie źródło dochodu w początkowym okresie. A no i zobaczcie, już mamy takie jedno drzewo, możemy strząknąć z niego worki. 10, 10, 10. 30 000. Stare drzewo usuwamy, bo pieniądze nie odrastają. Jak raz zebraliśmy to drzewo już zostanie puste. Po co żeś tam usiadł? Dobra, wykopujemy i w to miejsce możemy posadzić tą sadzonkę, którą wcześniej sobie posadziliśmy i przesadzamy ją tutaj. I za 3 dni tutaj będzie takie dorosłe drzewo. Dobra, no i to wszystko. Więc wróćmy może na molo, tam gdzie zaczęliśmy pokaz. Albo może przed ratuszem zakończmy, skoro zaczęliśmy na molo. Zakończymy przed ratuszem. Szkoda, że właśnie teraz pominąłem niestety pełną godzinę, bo byłem wtedy w muzeum. Bo o pełnej godzinie zawsze jest grany hymn przed ratuszem. I niestety przegapiliśmy to. Szkoda, bo ja mam ustawiony hymn, no to adekwatny do flagi, także mogłoby być sympatycznie. Także to jest moja wysepka w Animal Crossing, na której bawiłem się przez 200 godzin, co przekłada się na rok grania, bo wyspę założyłem we wrześniu zeszłego roku, a nagrywam to we wrześniu 2024. I tyle. Myślę, że jeszcze będę w to grał, jeszcze będę w DLC trochę grał, więc jest to naprawdę bardzo fajna gra. Szkoda tylko, że nie mam z kim pograć, żeby właśnie poodwiedzać się na wyspach i powymieniać jakimiś fantami. Mogłoby być sympatycznie, gdyby ktoś w to grał i moglibyśmy razem zagrać. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam i cześć.